rzeczy mam do oddania. I wentylatory, te co były w części pasażerskiej. Tu szczeleczka w tym Ebergu, który jest 2 razy droższy, tego nie było. Witam uprzejmie w kolejnym dniu budowy kampera. Styropian się trzyma fajnie w większości miejsc. Są z 2 miejsca, gdzie troszkę odpuścił, więc nauczka na przyszłość, żeby dawać więcej tego kleju. I tak samo na szyby. To co ja dałem, to jest raczej za mało. Trzeba dać go dużo więcej, wtedy będzie trzymał. Jeżeli będziecie używać taki sam klej jak ja, Soda Bond, to w takiej temperaturze jak jest teraz akurat blisko zera, to trzeba dłużej poczekać niż te 5 minut, które jest napisane na opakowaniu. Od momentu aplikacji kleju do momentu przyłożenia do powierzchni, którą chcemy skleić, żeby ten klej sobie odparował. Nie wiem, co tam się z nim dzieje, pewnie tak, czy żeby wilgoć przyjął chyba z powietrza, to bardziej o to chodzi, bo kleje poliuretanowe jednoskładnikowe właśnie potrzebują chyba tej wilgoci. Dokończymy też te przestrzenie wszystkie. I więc teraz resztę takich przestrzeni będziemy ładować pianką, no tak jak tu na przykład, tylko kable będę chciał wcześniej wyjąć, żeby nie zakleić tych kabli, bo kable chcę mieć na samym wierzchu, chcę mieć do nich dostęp w razie W. Mówiłem jeszcze płyty MFP 18 mm na podłogę, więc tutaj tą podłogę już zrobimy sobie w sypialni. Te płyty podmienimy, które są tutaj obecnie. Ja sobie pewnie z rolki 10 metrów na 2,5 linoleum będziemy układać. Bez klejenia, położę tylko na podłodze i może w narożnikach czymś przyłapię. Jakiś kątowniczek mały, stalowy nawet, 2x2, w narożnik wsadzić i przykręcić śrubami do płyty. On będzie trzymał linoleum, żeby było naprężone, żeby się nie przesuwało, a jak będę potrzebował zdemontować, szybka akcja, odkręcam 4 śrubki i przesuwam, odciągam linoleum bez klejenia, bez niczego. Jeszcze przygotujemy sobie tutaj przestrzeń, bo tu miałem bałagan, powywalałem teraz rzeczy, które tutaj składowałem. Ten zbiornik zostanie na wodę szarą, ten prawdopodobnie sprzedam. Powinno być jakiś korek, jakieś wieczko, jakiś zawór, nie wiem. Nie ma, więc ten zbiornik będzie do sprzedania. A tak w ogóle to dużo rzeczy mam do oddania. Będę oddawał za darmo. Silniki, wentylatory, te co były w części pasażerskiej. Wiem, że je sprzedam gdzieś, jak popatrzyłem na ceny, to tak mi głupio było trochę oddawać za darmo, ale jak ktoś jest dalej chętny, telewizory mogę za 100 sprzedać. O, takie. Tu co mamy? Tu mamy radio, to które było, radio i wzmacniacz. Tu mamy takie tematy, to są od klimy, łączki, te zbijaki do szyb. Dużo świetlówek i starterów. To wszystko jest do oddania. Świetlówki, startery, mikrofon. A to będę sprzedawał te chłodniczki czy parowniki od klimatyzacji. Kawał sprzętu. Sztuk 6. Całą klimatyzację też będę wybebeszał stąd i sprzedawał. I wentylatory. Wentylatory też stąd lecą. Zostawię sobie chyba tylko 2. To też pewnie w pakiecie z klimą sprzedam. Tu mamy wentylatory 24V. Jakby ktoś był zainteresowany, sprawny wentylator, mogę sprzedać. A reszta idzie za darmo. Większość tych rzeczy. Te filtry też sobie zostawię i może zrobię okap, przynajmniej z jednego, a resztę pewnie wypierdzielimy stąd. A i tutaj jeszcze taki sprzęt od toalety też do rozdania. Wentylator i to jest chyba pompa wody jakaś, nie wiem co to jest. My musimy tu ogarnąć te tematy, żeby zaplanować zbiornik do instalacji wodnej. To wszystko. To pewnie ściągnę i zrobię tutaj cały ten luk zaizolowany pod wodę. Wszystko to musimy zdemontować na zero. Zbiorniki wyciągnąć i rozkręcić tam tą blachę z tyłu, żeby mieć całość, dostęp. Wałem zbiornik tutaj, kilka śrubek trzeba było odkręcić. Przede wszystkim te cybanty. Tu mamy troszkę do moich celów za wysoko kranik, ale spróbuję go wykorzystać. Tu jest kranik odpływowy, strasznie cienki, więc na dnie trzeba będzie zrobić
zawór spustowy do wody szarej. Wymyjemy ogólnie cały zbiornik. Nie wiem ile tu ma litrów. Zaraz policzymy nie wiem, ze 100 litrów pewnie będzie. Nie wiem jak 100 litrów wygląda, ale może 50. Wychodzi na to, że tu mamy 100 litrów zbiornik, więc myślę, że będzie idealny jak na wodę szarą. Ten jest większy, ale jego tutaj nie chcę używać, a na czystą zamówimy 850 litrów, już sobie upatrzyłem i myślę, że będzie spoko. No i tą ramę do montażu tego zbiornika też wykorzystamy na pewno, więc spoko. Tu jest od razu odpowietrzenie u góry. Jest korek rewizyjny, możecie zobaczyć co tam jest w środku z uszczelką już. On tu był wykorzystywany pewnie na wodę czystą, ale no ja raczej takiego zbiornika nie chcę na wodę czystą. Idziemy teraz z drugim zbiornikiem, też trzeba go wyrzucić, te przewody wszystkie jakoś poucinać, bo tu mi nie będzie nic potrzebne z tego. Tu jest skrzynka, którą też trzeba wywalić i musimy tu zrobić jak najwięcej miejsca, żeby się zmieściły zbiorniki. Więc jakby ktoś chciał, jest z okolic Rzeszowa, to zapraszam, można sobie zabrać taki, jak nie, to będę ciął na części. Znalazłem jeszcze webasto powietrzne tutaj w sypialce. Wieje ciepłym powietrzem w tej chwili. Sprawne jest i będziemy je wykorzystywać chyba. Myślę, że jako ogrzewanie. To jest Eversprachera. Myślę, że będzie lepsze niż to Wora. I pewnie sobie puścimy tutaj na salon. Tu mam też mokre webasto z Farosa, ale ono coś nie chce się odpalić. Tak jakby nie zasysało ropy. Nie wiem dlaczego. Kilka śrubek do rozkręcenia. Mój ulubiony krzyżak. Rozkręcimy te płyty i zobaczymy co tam, czy będą jeszcze jakieś z tym problemy. Większość mamy rozkręconą, ale dołem niestety się nie da tego odkręcić, więc prawdopodobnie trzeba będzie to wyciąć. Tu jest problem, bo tego nie idzie za cholerę odkręcić, więc idę zobaczyć, czy coś więcej niż trzeba nie tnę. Okej, nic tutaj na drodze nie stoi, więc możemy ciąć do samego końca. Zobaczymy już z drugiej strony, bo będzie łatwiej dojść. No i mamy na wylot dziurę. Dużo więcej przestrzeni, żeby zamontować jakiekolwiek zbiorniki. No i wszystko pod instalację wodną. W kolejnym dniu. Dzisiaj mamy ładną pogodę, ale już niestety słoneczko się powoli kończy, więc będzie tylko coraz zimniej. Wczoraj przyszły mi płyty. Płyty jakie zamówiłem to MFP 18, takie w sumie jak miałem do budowy domu. One są lepsze od OSB pod tym względem, że są wytrzymalsze w dwóch płaszczyznach. OSB niby jest wytrzymała tylko w jednej, w drugiej bardziej pracuje. Ta przez to, że ma na krzyż te wióra posklejane, niby jest właśnie bardziej wytrzymała. Więc wydaje mi się, że na podłogę będzie ok. Płyta 18 powinna być odpowiednio gruba. Tutaj była oryginalnie sklejka 15 mm i tą sklejkę sobie wykorzystam do ścian. Będzie fajniejsza do obróbki. Będę mógł zostawić przeczyszczoną tylko w oryginale albo pomalować sobie. OSB po pomalowaniu czy MFP średnio wygląda, bo zostają jednak te wióry na wierzchu widoczne. Coś Wam pokażę w ogóle. Patrzcie co tutaj jest. Nie wiem czy widzicie tutaj. Tu jest miejsce na platformę, na motor. I z tym motorem jest taka sytuacja. Postanowiłem, że założę sobie konto na Patronite i zorganizuję zbiórkę właśnie na ten motor, na jakąś R1 albo R6. Bo póki co no to będzie chyba rower tylko wchodził w grę. A dzisiaj będziemy otwierać rekuperator. Pokażę Wam. Ja już jeden otworzyłem, bo dwa takie zamówiłem. Pokażę Wam co jest w środku. Porównam go mniej więcej do tego, który miałem i też otworzyłem sobie z Eberga. Troszkę opowiem na ten temat. Więc myślę, że od tego zaczniemy jako rozgrzewka, a potem się weźmiemy za robotę i będziemy kłaść już podłogę tutaj. Otworzymy paczuszkę. I pojawia nam się rekuperator ścienny firmy BSK, model Zephyr. Jeszcze openingu nie będę chyba. Śrubki, pilot, instrukcja obsługi i sam rekuperator. Co do rekuperatora, co do samej wyrzutni i czerpni powietrza, popatrzcie sobie tutaj.
jak ona wygląda. Jest uszczeleczka, w tym Ebergu, który jest 2 razy droższy, tego nie było. Ta czerpniowyrzutnia prezentuje się dużo lepiej. No i sam fakt, że ma uszczelkę, to myślę, że troszkę zmienia. Tam nie było totalnie nic. Drugi temat, rura. Mamy tutaj rurę. Tam jest jedna długa rura, którą trzeba przyciąć. Są 2 rury, fajnie, że to jest zrobione i pomyślane, które po prostu regulujemy sobie w taki sposób. Na taką długość, jaką mamy mur, czy no w moim przypadku będzie to możliwie najkrótszy, bo nie ma co daleko chodzić od ściany tym rekuperatorem. Rura ma wystawać po centymetrze z każdej strony. Rura jak rura, plastik, nic ciekawego. Przechodzimy dalej. Tutaj różnica jest taka w tym rekuperatorze, że klapa, która zamyka dopływ powietrza, tutaj ma serwomechanizm, on sobie reguluje, jak daleko ma odstawać w różnych trybach. Oprócz tego regulowane są też wroty wentylatora. Tutaj jest magnesik, który tą klapę domyka, jak jest wyłączony wentylator. No i chyba spoko opcja. Jeśli chodzi o estetykę, wydaje mi się, że ten jest ładniejszy. Tu mamy sam wymiennik z wentylatorem. Powiem Wam już teraz, że wymienniki są praktycznie identycznej długości, jeśli mówimy o samym wymienniku. Tu jest wymiennik i wentylator. Tam był wymiennik osobno i osobno wentylator. Tutaj mamy 2 uszczelki, które jak sobie zdemontujemy, to możemy rozebrać całą obudowę i zobaczyć, co jest w środku. I teraz na potrzebie materiału to właśnie zrobimy. Przeczyścić wymiennik, wymienić wentylator, jeżeli będzie taka potrzeba. Ogólnie to nie jest jakieś skomplikowane urządzenie, ale tutaj na plus na pewno zasługują też filtry, które są wykręcane. Możemy zdemontować 2 plastiki tutaj i wymienić sobie filterek na nowy. Niekoniecznie musi być to taki filtr, który tylko chroni przed owadami. Tutaj tak samo z jednej i z drugiej strony taki filterek mamy. I co? I po otworzeniu tej skrzyneczki pojawia nam się wymiennik i wentylator. Kilka przewodów. Wymiennik sprawdzałem już, ile ma w Ebergu i był tej samej praktycznie długości. Ja to mierzyłem sobie ręką. To jest pewnie z 10 cm. Nie za wiele. Patrzyłem, ile takie wymienniki ogólnie kosztują i w sumie może udałoby mi się sam wymiennik zamontować większy w tej obudowie. Musiałbym się zastanowić. Sam wymiennik kosztuje taki około 200 na AliExpress. Ten ma równe 10 cm. Tak jak wspominałem w komentarzu jednemu z widzów, to jest i tak dużo lepsze rozwiązanie niż te wentylatory, które w większości kamperów są montowane w dachach. Tutaj będzie jakikolwiek odzysk ciepła. Z tego co widziałem przy tym rekuperatorze, przy 0 stopniach na zewnątrz, 20 stopniach w środku, powietrze wwiewane do pomieszczenia będzie około 10 stopni. To jest i tak dużo lepiej niż gdyby wpadało powietrze o temperaturze stopni 0. Powietrze jest wywiewane w cyklach 70-sekundowych. Gdy jest wywiewane, nagrzewa ten wymiennik, gdy jest wciągany do środka, ten wymiennik się ochładza, ale powietrze, które jest do środka wpuszczane, jest już wstępnie nagrzane. Tutaj może powstawać wilgoć w tym wymienniku, więc zamontujemy go ze spadkiem trochę większym niż zaleca producent. Producent zaleca 1 do 2 stopni, my zrobimy 3 stopnie. Nie będzie to jakiś wielki game changer, ale myślę, że tak jak na potrzeby autobusowe, wiadomo, że tutaj nie zawsze będzie w poziomie autobus stał, więc w jakiś sposób powinno to zniwelować te ewentualne różnice. Dając z okazji, że pijemy kawkę, chciałem podziękować za wszystkie kawki, które postawiliście już do tej pory i przypominam, że dalej istnieje możliwość postawienia mi kawy przez portal Buy Coffee tu, a link do tego portalu znajdziecie w opisie. Pracę już widzieliście, teraz lecimy z tematem. Tutaj tą podłogę będziemy powoli robić. Będę musiał na 4 cm ściąć te kantówki na pile stołowej za chwilę. Przykręcimy to od góry, pod spodem będzie 4 XPS-a i akurat będzie możliwość układać dalsze fragmenty XPS-a tak, żebym mógł to wszystko sobie wyjmować. Ale tutaj będzie na ścianie 4 XPS-a, a tu reszta XPS-a będzie w podłodze. My to wszystko poprzesuwać najpierw. Zobaczymy, co tu jest po kolei. Tu jest bałagan, końcówka zgubiona od odkurzacza. Tu będzie tak, jak jest zaizolowane i od spodu tyle, ile wlezie izolacji, będziemy izolować. Muszę zobaczyć na zewnątrz, jak to wygląda sytuacja. Tutaj nabijemy kantówkę z 4 i dotąd będziemy dosuwać płytę, czyli w zasadzie tak, jak była. Damy jeszcze taką matę, mam taką gąbkę i zainstalujemy. A tutaj z powrotem dajemy tą wełnę, więc to zostaje w takim stanie, jak jest. Ewentualnie zastanowię się, co zrobić tutaj, gdzie jest wybas. Tutaj z tamtej strony, od spodu, nie ma możliwości zaizolować tego podwyższenia całego. Dopiero to, gdzie jest płyta, można tam wsadzić kolejne płyty XPS od dołu. Mniej więcej w połowie okna jest taki włas, do którego się można dostać. Więc tu będziemy mieć 4 wełny i 4 od spodu PS-a. Chyba że wejdzie więcej. Tu środkiem będzie prawie 15 cm izolacji, a na dachu będziemy mieć 7,5 cm. Zobaczymy, dokąd mi z 2 płyt wyjdzie. No, prawie do samego końca 2 płyty mi wyjdą. Chodzi o to, żeby te wszystkie płyty się łączyły, przynajmniej łączenia tych płyt.
były na jakichś słupkach. A jeszcze inaczej, z całej płyty po prostu na 250 przesuniemy w tamtą stronę, żeby się łapała. A tam tu jest gęstsza kratownica, więc jeżeli będzie trochę wisieć w powietrzu, to nic w tej płycie nie będzie. Tam coś już wykombinuję, a na chwilę obecną 250 w połowie będzie wychodzić prawie do końca. Czyli potrzebujemy dwie płyty 250 na 80 cm, czyli z dwóch całych płyt musimy ściąć i będzie dość dużo odpadku. Ale to muszę sprawdzić jeszcze, czy mi wystarczy w takim układzie tych płyt. Czyli tak, 8 płyt w tym układzie poszłoby mi na boki. Skoro 8 idzie na boki, to na środek powinienem mieć, czyli wyjdzie 4 płyty na stronę. Tutaj z jednej płyty robimy 2 na środkowy tunel, więc też 4 płyty wyjdą i nam wystarczy do samego końca akurat na styk tego materiału, więc dobrze, że policzyłem z zapasem, a to co nam zostanie, czyli 80 to jest 20 cm do metra plus 25, 45 cm zostanie z tych płyt na boki i zostanie tych płyt środkowych niecałe 20 cm. Coś wymyślimy, jakieś meble, jakieś półki. Coś tam z tego zbudujemy. I pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, zostawić łapkę w górę i napisać komentarz pod filmem. Najwygodniej mi będzie w tej orientacji pchać płytę. Na środek. Tutaj oryginalna krawędź oczywiście dotąd, bo jest prostsza. O dziwo, nie jest źle. Tu będzie jeszcze pod tym XPS na całą wysokość, więc on też w jakiś sposób usztywni. No i jak dokręcimy wkręty, tutaj też będzie sztywniej. Ciepło, muszę ściągnąć kurtkę. Dobra, nie pochowałem jeszcze pił, to dobrze, bo tutaj od razu wytniemy właśnie te kantówki na 4 cm, takiej grubości mamy XPS-a i od góry będziemy mogli wtedy normalnie wkładać i wyciągać izolację, żeby się dostać do tego kanału. Tutaj problematyczny jest temat jeden, bo prawdopodobnie nie zmieszczę tu tych drzwi do łazienki, które planowałem, z tego względu, że planowałem, że one będą obniżone, muszę je zmierzyć jeszcze. Co ja jej tu kurde wnoszę, nie wiem, a mógłbym to zmierzyć po prostu. No proszę, może jakimś cudem na styk by weszły. Ja planowałem, że one będą tutaj, gdzie jest to obniżenie, ale tu od razu musi być kabina prysznicowa. Kabina prysznicowa musi być niżej, toaleta niekoniecznie. Toaleta fajnie jakby była, ale jak będzie wyżej, to jej nic się nie stanie. Kurde, nie wiem, ale chyba temat tych drzwi też odpuszczę, bo one są takie trochę zdewastowane. Tu jakaś rydza, no to wiadomo, poczyścić nie ma problemu. To podciągnąć do góry nawet na wkrętach do deski też by dało radę. Taka kombinatoryka, one są wyciszone chyba trochę, 2 cm czegoś tam mają w środku, a może po prostu zwykłe takie drzwi harmonijkowe. Mam rozłożoną już piłę stołową, więc od razu sobie ciachniemy na 4 cm ze dwie kantówki, te 4,5 na 4,5. Przykręcimy od razu tutaj tymi wkrętami. Ustawiamy piłę na 4 cm. Teraz tak, tą płytę stąd wywalimy na razie. Do przykręcenia. No.
jeszcze szlifierką to przeczyścić. Troszkę rdzy się porobiło. Próbujemy najpierw od góry po prostu wkręcać się w tą deskę. Łatwiej będzie siłę przyłożyć. Braknie wkręta, żeby złapał na tym. Muszę zrobić zagłębienie jeszcze przed każdym wkrętem, żeby on sobie głębiej wszedł. Wiertłem. Super. Będzie z tematem. Siema w kolejnym dniu. Dzisiaj poprawiam te klapy, ale ten element, który tutaj jest w środku, bo chcę powoli już to zamykać. Potem jeszcze poprawię na spokojnie gdzieś tam te rzeczy, które muszę poprawić, ale to chcę przeszlifować wstępnie i pomalować hammerite'em tak jak tamto. Na 2 razy pewnie. To już troszkę w niektórych miejscach łapie rdza. Przykleiłem jeszcze ostatni tutaj XPS do sufitu. Trochę nabrałem, ale no trudno. I teraz się zastanawiam jeszcze, jak na suficie montować kantówki. Czy dawać tak i wtedy boazeria będzie szła wzdłuż autobusu, dawać tak, wtedy powstanie mostek cieplny, co mi się nie podoba, bo ta kantówka, profil tutaj w ogóle jest niezaizolowany i jego nie ma sensu chyba izolować tych profili. No i jeszcze dojdzie kantówka na to, to będzie dość duży mostek cieplny. A tak to byśmy tylko w miejscach, gdzie będzie przykręcona kantówka, mieli taki mostek, więc myślę, że duża oszczędność energii, tylko że wtedy trzeba puścić wzdłuż boazerię, a to mi się nie do końca podoba. Może tak właśnie zrobię. Hammerite prosto na rdze. Oczywiście jeszcze odtuściłem. Tak, mamy już pomalowane na pierwszy raz tą na dole, zaraz będzie malowana na drugi i te są pomalowane już na 2 razy, teraz sobie wyschną i będą gotowe do montażu. Przykręcimy je od razu, ale tutaj jeszcze mamy do zrobienia jedną rzecz, bo muszę tutaj uszczelnić tą rurę od płynu hydraulicznego. To będzie albo ta, która jest z tych dwóch, więc zanim w ogóle zacznę tam działać, coś w tym kierunku, to będę musiał to wszystko jeszcze zdemontować. Ten z układu hydraulicznego po prostu przecieka tutaj. A żeby to zrobić, to trzeba zdjąć tą wcześniejszą płytę, niestety. Więc też w jakiś sposób będę musiał to mądrze wyciąć, żeby ona była demontowalna fajnie. To pewnie też będę chciał tak samo ogarnąć, pozdejmować te aluminiowe, dać na złom. Chodzi o to, że te aluminiowe wszystkie elementy robią po prostu niepotrzebny dystans do XPS-a, który tutaj będzie położony. Ale zastanawiam się jeszcze, czy tu wełny nie dać po prostu, bo będzie ją w razie W dużo łatwiej wyjąć. I tak samo pewnie tutaj. Zostało mi chyba z pół opakowania 10 cm, to akurat mógłbym wykorzystać w tych miejscach, gdzie te płyty będą musiały być demontowalne. Posprzątamy tutaj z tyłu ten bałagan, który się narobił i porozwiercamy tutaj nity w tej blasze, bo tu są chyba nity w większości, żeby tą blachę zdjąć i tutaj po prostu zaizolujemy. Tu nie jest potrzebne, żeby te rury tak były. Za cholerę te nity się nie chcą rozwiercić, więc jedziemy szlifierką. Z jednej strony mamy już zrobione, pokażę, mamy przestrzeń gotową do izolowania, więc tu zaraz wkleimy pewnie 2 XPS-a, bo powinna się zmieścić. Albo może nawet 4. Zobaczymy, ile się zmieści. No i analogicznie musimy wyciąć tą stronę. Tutaj sobie zabezpieczę tylko piankami.
Rury mamy już przygotowane do wycięcia. Tutaj wycięta ta przestrzeń, wytniemy rury, zostawimy tylko przewody, tutaj wiązki. Ja chyba ogólnie coś powaliłem w tych przewodach, bo mi tylne obrysówki nie działają i będę musiał prawdopodobnie z elektryką poprawiać. Tamte z przodu też mi nie działają, więc będę musiał szukać, co tu spieprzyłem, przecinając te przewody. Musimy powycinać jeszcze takie gówno jak tutaj. Jeszcze musimy wyciąć tutaj kawał, tamten kawałek słupka, żeby się brodzik 70 zmieścił tutaj. Ja chcę, żeby ten brodzik był niżej trochę, żebym po prostu miał więcej miejsca do sufitu, żebym się nie obijał biorąc prysznic i żebym mógł tam ręką spokojnie od góry sobie włosy umyć czy coś. Tutaj będzie podłoga, tu będzie prawdopodobnie część instalacji wodnej, a tu będzie druga część. I z przodu bym chciał to wszystko zmieścić, z tej strony. Tutaj, żeby był dostęp do butli, hydrofory, jakieś takie rzeczy. Z tyłu wtedy już wszystkie luki bagażowe mamy wolne. Tak samo ten drugi luk. Bo tutaj mamy jeszcze sprawne webasto powietrzne. Ciepłe powietrze tutaj z tych nawiewników, więc miałbym do ogrzewania awaryjnego luków bagażowych. A dwa chińskie po prostu sobie pod podłogą gdzieś wcisnę. Jedno na sypialnię, a jedno na salon. No i to też może prawdopodobnie by też łazienkę ogrzewało wodu. Ale to już takie ekstremalne mrozy, co nie? I muszę tylko sterowanie, włącznik gdzieś przenieść na górę i w zasadzie tyle. Próbujemy wyciąć to, chociaż tutaj widzę, że są grube profile, może być ciężko. Ale pasowałoby wyciąć tak tyle, ile da radę. Przynajmniej do wysokości tutaj. Tutaj będzie trochę cięcia, więc zmienię na sieciówkę. Szkoda baterii. Próbujemy to przegiąć, stukając. Może się uda. Tak tutaj ta konstrukcja wyglądała. Musimy jeszcze podciąć ten kawałek. Ale to już myślę, że będzie łatwiejsze. I mamy ładnie wycięte. Tutaj jeszcze wyciąłem taki fragment, który był tu. Wyciąłem też tutaj wzmocnienie dla presu. Tutaj było, więc też wyciąłem, żeby łatwiej było to izolować. No i pewnie będą jeszcze w międzyczasie gdzieś, kurde, się pojawiać takie elementy do wycięcia. Ale teraz się staram jak najwięcej tego wyciąć, o tak jak tutaj na przykład. Tu pasuje wepchać izolację, a nie jakieś wzmocnienie do barierki, której już nie ma. Teraz się weźmiemy za rozkręcenie tego stopnia. Tutaj 3 śruby i tutaj jeszcze są krzyżaki, które uwielbiam. No i może to puści, a jak nie, no to zobaczymy. Też trzeba wyciąć to. Do tej belki musi być wycięte. Miejsce jak tutaj będę chciał, żeby był do nich dostęp w miarę łatwy. W razie jakiejś awarii, żeby można było serwisować. Tu akurat będzie kawałek ścianki i może zaczynać się, będzie toaleta tam, gdzie jest końcówka, ale może zrobię podłogę po prostu i tutaj kawałek ścianki z łatwym dostępem. Boazerię położę po prostu w poziomie w łazience i wtedy te kilka desek do toalety będę mógł bez problemu ściągnąć. Tylko muszę pamiętać, żeby te rzeczy, które chcę mieć demontowalne, zostawić na sam koniec i jakoś obrobić ładnie. Miejsce właśnie upcham wełną. 10 chyba mam, to spróbuję tu zmieścić. Tutaj jest problem trochę, kurde, mostek się robi taki, ale nie wiem, czy to jest konstrukcyjne, czy nie, bo w sumie jakby to nie było jakieś istotne dla konstrukcji, ale możliwe, że jest. Musi to zostać, więc patrzcie, jaki mostek będzie. Z 5-6 cm, jak nic. No i niestety trzeba ręcznie, bo nie ma jak dojść kluczem. Gorzej jak są sytuacje, gdzie niczym się nie da dojść. Czy tutaj jakieś śrubki, które nie wiem, co trzymają, ale coś na pewno.